To było dla mnie zaskoczenie, że to nie jest historia powszechnie znana, że szczególnie jeśli chodzi o młodych widzów, Heweliusz jest historią w jakimś stopniu zapomnianą. Jest jedna fala, druga, trzecia, dość się opijesz wody, chcesz złapać powietrze, ale ten deszcz jest tak duży, ten szkwał jest, że ta woda ci leci wszędzie, więc nawet nie masz jak złapać tego powietrza, bo jak chcesz go złapać, to po prostu jakby ta woda, ta z deszczu jakby zatyka ci wszystko. Przypadkiem byłam świadkiem tego, jak pan reżyser pierwszy raz rozrysowywał całą tę katastrofę i myślał, co, gdzie i jak pokazać, i zamknąwszy scenariusz, jak już wszystko narysował, powiedział: Magda, tego się nie da zrobić. Dzień dobry. Rozmowy o kulturze w portalu wszczecinie.pl oraz radiu Super FM wchodzą dzisiaj na zupełnie nowy wymiar, a to z tego względu, że nieczęsto w Szczecinie mamy okazję być świadkami światowej premiery kolejnego megahitu od Netflixa. Z racji tego spotykamy się dzisiaj z obsadą i z twórcami tego serialu. Jest z nami Kasper Bajon, czyli scenarzysta. Dzień dobry. Jest z nami Konrad Eleryk, czyli jeden z aktorów wcielających się w ważną dla serialu postać. Dzień dobry. Jest z nami Magdalena Różczka, oczywiście. Dzień dobry. A także producentka Anna Kępińska. Dzień dobry. I przez najbliższe 40 minut porozmawiamy sobie o kulisach powstawania tego serialu. Dosłownie na kilkadziesiąt minut przed tym, zanim pierwsze dwa odcinki zostaną po raz pierwszy wyemitowane właśnie dla szerokiej publiczności. Także mamy niesamowitą okazję do tego, aby przyjrzeć się temu, jak ten serial powstawał, jak rezonuje też z jego twórcami. A o tym rezonowaniu nie bez powodu, bo z materiałów prasowych i ze wszystkich rzeczy, które obejrzałem sobie dookoła Heweliusza, emanuje bardzo wiele emocji. I te emocje, mam takie wrażenie, że aż buzują w tym całym przekazie medialnym dookoła Heweliusza. I moje pierwsze pytanie do Państwa dotyczy właśnie tego, jakie emocje sprawiły, że chcieli Państwo tę historię opowiedzieć. Tutaj myślę, że chyba pytanie do scenarzysty przede wszystkim na początek, no bo tutaj stąd podejrzewam, że wyszła ta inicjatywa. Jakie emocje sprawiły, że chciał Pan tę historię opowiedzieć? Dlaczego ta historia była konieczna do opowiedzenia? Ta historia jakoś za mną chodziła, chodził za mną tak naprawdę obrazek przewróconego Heweliusza, który był w telewizji z tępką do góry. Jakby ja pamiętałem, że to jest to zrobiło na mnie wrażenie. Długo za mną to chodziło. I jeszcze przy realizacji Wielkiej Wody powiedziałem Ani Kępińskiej właśnie, że powinniśmy opowiedzieć Heweliusza, ale nie wiedziałem właściwie do końca tak naprawdę, dlaczego to tak za mną, no bo naprawdę za mną chodziło, że miałem w pamięci, to było jakieś takie wydarzenie, które bardzo pamiętałem z lat 90. Natomiast w momencie, w którym dowiedziałem się, że wdowa po kapitanie, pani Jolanta Łasiewicz, mieszkała bardzo blisko mnie, w sensie to było gdzie ja mieszkałem na warszawskim Ursynowie, wtedy zrozumiałem, że być może ja byłem, że to się musiało jakoś odłożyć w mojej świadomości. Ja chodziłem z córką Agnieszką, kapitana Łasiewicza, do szkoły jednej, ja byłem trochę niżej, natomiast ja nie pamiętam niczego konkretnego, ale podejrzewam, że tak jak jest, no to był mały mikroświat, więc podejrzewam, że o tym mówiono, że jakieś wydarzenia z tym związane były obecne w moim życiu, one się gdzieś odłożyły podświadomie i dlatego ten Heweliusz tak za mną chodził, więc jakby to był, powiedziałbym, taki impuls w jakimś sensie osobisty. Ja chciałam tylko uzupełnić, że ja też dobrze pamiętam ten czas. Ja byłam wtedy w 3. albo 4. klasie liceum i mimo że pochodzę z Wrocławia, to też ten obraz we mnie został, więc jak Kasper o tym opowiedział, to tak pomyślałam, że absolutnie chcielibyśmy i mam nadzieję, że uda nam się opowiedzieć tą historię. Natomiast z czasem odkryłam, i to było dla mnie zaskoczenie, że to nie jest historia powszechnie znana, że szczególnie jeśli chodzi o młodych widzów, Heweliusz jest historią w jakimś stopniu zapomnianą, więc jeszcze bardziej utwierdziliśmy się w przekonaniu, że tą historię trzeba opowiedzieć po to, żeby zatrzymać pamięć. We mnie ten temat zarezonował dopiero po przeczytaniu scenariusza,
Kaspra, bo wcześniej dla mnie to była historia, która gdzieś tam zaistniała, ale nie pamiętałam jej bardzo dobrze, nie znałam szczegółów. Jak usłyszałam o pomyśle robienia tego serialu, to pomyślałam po co, dlaczego i tak dalej. I dosyć późno przeczytałam cały scenariusz i nie ukrywam, że jak już zaczęłam czytać, to nie mogłam się oderwać, a jak przestałam, to nie mogłam przestać o nim myśleć. Więc to jest dobre słowo, którego użyłeś, że zarezonowało i po prostu już został ze mną tutaj ten scenariusz i ta historia, więc mam nadzieję, byłam takim pierwszym widzem czytając. My jesteśmy pierwszymi widzami zawsze czytając scenariusze i myślę, że tak samo będzie po zobaczeniu tego serialu. Panie Konradzie, u pana jak sprawa wyglądała też po przeczytaniu scenariusza? Było to poczucie, że muszę to zagrać? Nie, takiego nie było. Ja przeczytałem scenariusz, historię znałem, jakby była w mojej świadomości, że się wydarzyła, tyle, jakby szczegółów jakichś takich nie znałem, nie pamiętałem. Pamiętam tylko jakieś takie odczucie, że jak przeczytałem i jak to czytałem w ogóle w trakcie, to miałem tylko taką myśl, że, bo papier wiadomo, zawsze wszystko przyjmie, tylko miałem, jak to zostanie zrealizowane, że bo wiadomo, w Stanach Zjednoczonych jak ktoś dostaje taki scenariusz, to nawet nie bierze takich rzeczy pod uwagę, że czegoś się nie da, albo że coś jeszcze w ogóle nie było robione. Natomiast u nas miałem rzeczywiście taką myśl, że okej, ale jak oni chcą w ogóle coś takiego zrobić, jak czytałem te rzeczy, które dotyczyły katastrofy. Natomiast później im bardziej wchodziłem w temat i dowiadywałem się o wszystkich tajemnicach, które są z tym związane, o różnych teoriach, o tym, że tak naprawdę do dzisiaj pewne rzeczy po prostu poszły razem z promem na dno i nigdy się ich nie dowiemy. Mnie zawsze jakiś ciągnie do takich rzeczy, więc bardzo lubię takie klimaty, więc mocno to ze mną jakoś tak rezonowało, bardziej się w to wszystko wciągałem, sam szukałem wszystkich rzeczy, natomiast tutaj rzeczywiście myślę, że to, co było w materiałach publicznych, które można było zobaczyć, to i tak ten research, który został zrobiony wcześniej przez ludzi związanych z serialem, z niego jakby było jeszcze znacznie więcej różnego rodzaju informacji na temat tej katastrofy, co też było dla mnie bardzo ciekawe. Tutaj w zasadzie, skoro padł temat researchu, to jest też wątek, o który trzeba zapytać, bo jak z jednej strony połączyć te rzeczy, które się faktycznie wydarzyły, czyli katastrofa promu Jan Heweliusz w styczniu 1993 roku z historią, która jest prawdopodobna, ale to nie jest jakby historia faktycznych postaci, które były związane z tą tragedią, poza oczywiście żoną kapitana Łasiewicza, która odgrywa w serialu ważną rolę. Także jak łączyć tę fikcję z faktami? Bo to jest niełatwe zadanie. Tutaj znowu chyba muszę scenarzystę wywołać do odpowiedzi. Nie jest łatwe, ale to jest trochę tak, że to jest serial fabularny. Dramaturgicznie go trzeba opowiadać. Nie zawsze samo życie ma dramaturgię w sobie. Trzeba ją znaleźć. Trzeba znaleźć pewien wątek, za którym się pójdzie. Pewne rzeczy, które wydają się nam dramaturgicznie ciekawsze. Zawsze pewna kondensacja, selekcja. To będzie sprzyjać zawsze dramaturgii. W tym sensie my dokonując pewnych wyborów dokonujemy ich świadomie. I dlatego, nie wiem, to nie jest dokument, tylko właśnie serial fabularny. Przeprowadzając research, dużo czytając, spotykając się z osobami związanymi z katastrofą, ta historia powoli się wykluwa i widać, że są pewne... Ja zawsze mówię o czymś takim, że to jest taki... że zanim jeszcze powstanie scenariusz, to ta historia jest jakimś takim, powiedzmy, sześcianem. I teraz jest bardzo ważne, z której strony na ten sześcian spojrzymy, ten punkt widzenia. I właściwie pisanie scenariusza, a właściwie to wszystko, co scenariusz trochę poprzedza, czyli ten research, to chodzenie za scenariuszem jest właśnie znalezieniem tego punktu widzenia. I ten punkt widzenia, on zawsze ze swojej natury będzie trochę wykluczający, w sensie, że nie opowie wszystkiego, bo zawsze przyjmujemy jakąś perspektywę. Natomiast my chcemy zawsze przyjąć perspektywę jak najbardziej uczciwą w stosunku do osób, które brały udział w prawdziwym wydarzeniu.
jak również powiedziałbym taką uczciwą w stosunku do siebie, tego jak traktujemy dane wydarzenie. No, my nie robimy z tego nie chcemy robić żadnej sensacji, nie opowiadamy tej katastrofy dla katastrofy, że wręcz odwrotnie, katastrofa była tylko tutaj pretekstem, żeby opowiedzieć o czymś więcej. Ona się ma zmetaforyzować, ma być uniwersalna. To, że wydarzyła się na morzu i znaleźliśmy w niej jakby pewien rodzaj właśnie uniwersalnej prawdy, którą tam w tych ludziach też biorących udział w tym wydarzeniu też odnaleźliśmy. Tutaj chyba też ciekawym wątkiem jest to, że akcja dzieje się w dużej mierze w 1993 roku, czyli mamy świeżo narodzoną trzecią RP, mamy dużo jeszcze takich naleciałości z czasów PRL-u, służby specjalne, ten wątek oczywiście agentury w cudzysłowie, który też jakoś nadaje dynamizmu poszczególnym odcinkom i pewnego kontekstu takiego, który myślę, że w Polsce bardzo dobrze rozumiemy oczywiście. To też chyba było kuszące, nie? Żeby wziąć akurat ten moment w historii, żeby coś zmetaforyzować, żeby coś powiedzieć więcej trochę o tamtych czasach, a może o nas samych teraz. No to był ciekawy czas z wielu względów. My teraz sobie nie zdajemy z tego sprawy. To było raptem 3,5 roku po zmianie systemu politycznego. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczali Polskę dopiero. Mało kto wie, ale żegluga jest zawsze tym, że tak powiem, częścią strategiczną państwa, więc ona zawsze jest gdzieś tam w zainteresowaniu politycznym i służby są w każdym państwie, to jakby my tu też nie wchodzimy w żadną spiskową teorię dziejów, natomiast opowiadamy o pewnej rzeczywistości, która wtedy była i która rządziła się takimi, a nie innymi prawami. To jeszcze zapytam, bo mieliśmy oczywiście research na poziomie scenariusza, na poziomie budowania scenografii, ale też oczywiście musiał być wykonane na poziomie budowania postaci. Tutaj mamy w sumie dwa ciekawe przypadki, bo z jednej strony mamy postać, która faktycznie istnieje i też z tego co wiem obejrzała razem z córką serial, a z drugiej strony mamy postać, która myślę, że jest pewnym konglomeratem różnych postaci, które z tej katastrofy się ocaliły. I czy państwa podejście do tych dwóch różnych ról było zbliżone, czy jednak zupełnie inaczej próbowaliście to ugryźć? Myślę, że jednak podobnie, bo dla mnie była to na tyle wyjątkowa sytuacja, że mogłam spotkać się z panią Jolantą, poznać ją, porozmawiać z nią i to był taki moment właściwie, w którym nawet rozważałam to, że gdybym poczuła coś takiego, że pani Jolanta nie jest z tym okej, że to akurat ja, że mogą się różne rzeczy wydarzyć. A po kilkugodzinnym spotkaniu tak poczułam, że ona zresztą powiedziała to, że bardzo się cieszy, że ja to ja i że to nieważne, że jestem brunetką, a ona blondynką, żebym nie myślała w tym kierunku, że przecież to ma być fikcja, że to ma być historia o ludziach, to nie jest, wiesz, dokładnie o niej i tak dalej. Więc ja byłam pomiędzy fikcją, a tym, że naprawdę poznałam panią Jolantę. I myślę, że pod tym względem to jest podobna jednak praca, bo inaczej pewnie scenarzysta, który opowiada właśnie i o czasach, i o tej katastrofie, i o ludziach. Dla nas najważniejsze są uczucia. Tragedia ludzka, która się wyrządziła i w obliczu której różne osoby tak samo cierpią i przeżywają, chociaż coś innego pokazują na zewnątrz. Więc to są postaci wykreowane przez nas. Tutaj w sumie to rozpięcie pomiędzy fikcją a rzeczywistością w przypadku postaci Witolda też istnieje. Mimo tego, że to nie jest postać bezpośrednio wzięta z listy pracowników Heweliusza, ale jednak prawdopodobna na wielu poziomach. No tak, jest to postać złożona właściwie z dwóch osób, które były wtedy na promie. Z jednej, że tak powiem, jest trochę wzięte więcej życia prywatnego, z drugiej natomiast ta historia, która przydarzyła się na statku bardziej. No ale to tak jak Magda tutaj wcześniej wspomniała, to i tak tworzysz
tego człowieka samemu. My też bazujemy jakby na pracy, znaczy bazujemy na historii, która jest też w scenariuszu. To czego nasz bohater, to co nasz bohater przeżywa w scenariuszu, cała ta praca oczywiście musi zostać wykonana wcześniej, żeby sobie to zbudować, żeby tą postać stworzyć, skąd jest, kim byli rodzice, jak wygląda relacja z poszczególnymi osobami. Jakby to wszystko jakby u mnie wyglądało bardzo podobnie, tak samo jak zawsze po prostu zasiadam do roboty przed wejściem już w zdjęcia. Więc no, musisz go samemu stworzyć. No, musi to być jakoś też zawsze, no to jednak ty to wszystko, to idzie przez ciebie, więc to przychodzi przez ciebie, więc ty to wszystko odtwarzasz. To też z tobą musi jakoś rezonować, żeby to wybrzmiało. Pani Anna, jak od strony producenckiej, bo tu rozumiem, że też wyzwań była co niemiara. Aż ciężko o tym mówić. Tak, mamy trochę czasu. Generalnie oczywiście takie pierwsze wyzwania to od razu myśli się o sferach realizacyjnych, ale ja jednak bym chciała wrócić do wyzwań w zasadzie na każdym poziomie, jeśli chodzi o produkcję tego serialu, bo one były... Dla mnie dużym wyzwaniem też był ten czas researchu, developmentu, pisania scenariuszy, właśnie wyboru postaci, decyzji, która z postaci, tak jak pani Jolanta Łasiewicz i jej córka, pozostanie, a gdzie będziemy operować fikcją. To jest bardzo ważny i trudny moment, bo tak jak tutaj przed chwilą wszyscy mówiliśmy, to jest serial fabularny i to, co najważniejsze, co chcieliśmy przenieść z tych opowieści, to przede wszystkim emocje, a nie konkretne wydarzenia czy konkretne historie danych ludzi. Także ten poziom emocji wydawał nam się najważniejszy i też oczywiście decyzji, co pozostanie, tak jak chcieliśmy opowiedzieć o promie Heweliusz, a nie żadnym innym. I tak samo podjęliśmy decyzję po rozmowie oczywiście i po konsultacjach z panią Jolantą Łasiewicz i jej córką, że chcemy opowiedzieć o kapitanie i o ich rodzinie. Także to był bardzo trudny moment, bo on waży potem na całości odbioru serialu. Oczywiście... To jak to zrobić w takim razie, żeby nie było takiego poczucia rozdrapywania ran, bo to jest... No, ja próbowałem w trakcie seansu postawić się w perspektywie osoby, która straciła kogoś bliskiego na Heweliuszu, która później ogląda serial i widzi osobę, która przypomina na przykład jej partnera, albo jak w przypadku pani kapitanowej widzi po prostu aktora wcielającego się w jej męża. Także jak to zrobić, żeby zachować ten balans, żeby ktoś faktycznie nie cierpiał bardziej przez przywrócenie tych wspomnień? To jest oczywiście bardzo trudne, ale myślę, że najuczciwsza forma jest taka, zawsze pytaliśmy osoby, które były jakoś związane z historią Heweliusza, czy chcą z nami porozmawiać. W przypadku pani Jolanty pytaliśmy o zgodę, czy będzie chciała, żeby jej historia pojawiła się z imienia i nazwiska w serialu. Także to po prostu uszanowanie też potrzeb tych osób. Więc były takie sytuacje, że niektóre osoby nie były gotowe na rozmowę, nawet na rozmowę z nami na temat katastrofy i my to uszanowaliśmy. Dlatego nie rozmawialiśmy ze wszystkimi właśnie z tego powodu. Także wydaje mi się, że to jest pierwszy krok, a drugi krok, to co powiedział Kasper, starać się po prostu jak najbardziej z takim szacunkiem opowiedzieć tą historię i uczciwie. Oczywiście uczciwość jest rzeczą względną, ale staraliśmy się jakby patrząc sobie wzajemnie w oczy robić to w jak najlepszy sposób potrafimy. To powiedziałbym, że wybraliście sobie temat niełatwy, bo z jednej strony faktycznie realizatorsko wymagający olbrzymich nakładów pracy, a z drugiej strony wymagający niesamowitej wrażliwości w trakcie samej pracy podczas rozwijania tej produkcji, bo wydaje mi się, że byłoby bardzo łatwo skręcić w pewną taką, nie wiem, hitowość w cudzysłowie, jakieś takie
epatowanie prostymi, podstawowymi emocjami, a serial tego nie robi. Właśnie skupia się na próbie rozwikłania tych niełatwych ludzkich losów, ale tak zatrzymałbym się właśnie może teraz na chwilę, żeby odejść na sekundę od tych emocjonalnych spraw na temat samej realizacji, żeby powiedzieć kilka słów, bo myślę, że to jest coś, co będzie pewnie przedmiotem wielu analiz i wielu dyskusji po premierze serialu, także właśnie, no może zacznijmy od scen w wodzie. Tutaj myślę, że pan Konrad będzie miał trochę do powiedzenia. One wyglądają trochę jak z planu Incepcji momentami, bo podejrzewam, że to na jakichś linach się wszystko odbywało. Natomiast no, poczucie jest bardzo wiarygodne. A jak to od strony aktorskiej, fizycznej przede wszystkim sobie z tym poradzić? No to rzeczywiście był ciekawy proces, zaczynając już od tych przechyłów, które robiliśmy, a że robiliśmy je na prawdziwym promie, no to nie mogliśmy go przechylić, więc po prostu trzeba było się nauczyć ustawienia ciała, jak ciało się zachowuje, jak jest prawidłowo, naturalnie wygięty, gdy statek jest, załóżmy, przechylony na lewą stronę 15 stopni. Jak się zachowuje ciało, gdy jest przechylony 30 stopni. Więc to właśnie na linkach, na podpięciu tego się uczyłem na hali kaskaderów z Maćkiem Maciejewskim. Przechodziliśmy to, żeby to było jak najnaturalniej. Najpierw na naturalnych przechyłach w takim specjalnie zbudowanym korytarzu, a później jakby odwzorowywałem to w podpięciu na linkę, chodząc po płaskim. Więc w tej maszynowni, jak robiliśmy na promie, właśnie tak trzeba było to później odwzorować, że to wszystko jest na przechyle. Ktoś tam rzucał te rzeczy z racji tego, że one niby spadają. Mimo że robiliśmy to na płasko. No później sama już ta Belgia, no i ten basen i to, co tam się działo. No świetnie, ja to naprawdę świetnie wspominam i tutaj tak jak też często podkreślam, że mimo, że z czego się bardzo cieszyłem, ta rola nie była oparta na moich warunkach fizycznych, to jakoś ta fizyczność mi się tutaj bardzo przydała przy tych scenach, które trzeba było zrobić, bo rzeczywiście i jakaś tam wydolność i siła były tutaj potrzebne. No i no mówię, doświadczenie w warunkach bezpiecznych, takich sytuacji, które są w realnym życiu jakby zagrożeniem już życia, też było niesamowite, no bo mówię, no to świetna sprawa pobyć w czymś takim, zobaczyć jak to rzeczywiście, mieć jakąś namiastkę tego, bo oczywiście warunki nie można porównywać tych, które były wtedy na morzu, a które my odwzorowywaliśmy w Belgii. Natomiast no, była to jakaś namiastka i też pamiętam, jak tam w tej jednej ze scen, jak ja po prostu, będąc w tej akwacie, leżę na morzu. No i wtedy leżałem po prostu w basenie i jak poszły te fale, poszedł wiatr, poszła woda jako deszcz. I ja leżałem, mimo że ta akwata jest wyporowa, więc naprawdę ciężko jest się w niej zatopić. No to tak sobie wyobraziłem, bo to jest tak, że jest jedna fala, druga, trzecia, dość się opijesz wody, chcesz złapać powietrze, ale ten deszcz jest tak duży, ten szkwał jest, że ta woda ci leci wszędzie, więc nawet nie masz jak złapać tego powietrza, bo jak chcesz go złapać, to po prostu jakby ta woda, ta z deszczu jakby zatyka ci wszystko, więc nawet nie masz, jak ja sobie pomyślałem, jak tak naprawdę w takich warunkach przy minusowej temperaturze, przy tym jaką temperaturę miała woda, tym, że jesteś już ileś czasu w tej wodzie, jak wtedy ludzie, co oni przeżyli, no to zdałem sobie sprawę, że to jest coś niesamowitego. W studiu rozumiem, że woda była podgrzewana. No woda była tak, oczywiście woda była ciepła, jakby na hali było 30 stopni.
tylko to było z kolei w drugą stronę, no bo ta aquata też jest na minusowe temperatury, a w hali jest 30 stopni, ta woda też jest ciepła, więc jakby tutaj po prostu ilość wody, jaką wypacałeś z siebie, no była naprawdę duża, no ale to wszystko było przygotowane, mieliśmy tam odpowiedniego człowieka, który zajmował się tym, żeby byliśmy odpowiednio nawodnieni, ale no mówię, ja to się bawiłem tak naprawdę jak takie wesołe miasteczko dla dużych dzieci, mimo że to naprawdę dużo wysiłku wymagało, to była świetna przygoda. Konrad tak skromnie mówi, ale to naprawdę były miesiące przygotowań, żeby on w tym basenie mógł się znaleźć. I rzeczywiście mnóstwo pracy ze strony aktorów i też Maćka, żeby w bezpiecznych warunkach to zrealizować, a z tą wodą 30 stopni to też było bardzo ciekawe, bo my przyjechaliśmy tam na dokumentację na ten basen, okazało się, że ona ma 30 stopni. Byliśmy totalnie zdziwieni, że no to my nie musimy mieć mniej, bo my nie możemy kręcić w takich warunkach, bo przecież my kręcimy to zupełnie inną historię. No ale szybko pogodziliśmy się z tą sytuacją, bo okazało się, że wytrzymanie w 8-9 godzin w wodzie powyżej właśnie tej temperatury no, po prostu uniemożliwia kręcenie zdjęć, więc... Myślę, że wywołałoby bardzo dużo komplikacji medycznych przede wszystkim. Ja tutaj, jak mam w pamięci te sceny wodne, to myślałem, że tutaj historia pana Konrada będzie bardziej w stylu Eda Harrisa z Planu Głębi Jamesa Camerona, bo on po tym doświadczeniu powiedział, że nigdy więcej nie zagra żadnych scen w wodzie, bo po prostu tak został wymęczony przez Camerona. Także rozumiem, że tutaj na szczęście warunki były znacznie lepsze. Nie wiem, co on przeżył, ale mi to się podobało. Są relacje, co Ed Harris przeżył, chociaż ostatnio chyba w wywiadach już po tylu latach mówi, że woli do tego nie wracać po prostu. Także już chyba są w najlepszej stopie takiej w relacji z Jamesem Cameronem przynajmniej. Okej, znaczy ja myślę, że to też każdy na pewno odczuwał to inaczej. No rzeczywiście były osoby, które no już ciężko to znosiły, no bo to też trzeba przyznać, że ta woda była ciepła, ale po 8-10 godzinach w tej wodzie ona też już ma inną temperaturę. Tam był hałas cały czas. No, jesteś cały czas na tych falach, więc też ludziom się zbierało na wymioty. Też jest non-stop ciemno, jakby jest naprawdę głośno. Więc no, każdy to też odbierał inaczej. Niektórzy rzeczywiście ciężko to znosili, ale myślę, że naprawdę każdy to będzie wspominał jako świetną przygodę. Pani Magdaleno, czyli Szczecin, Warszawa lat 90. to jednak było przyjaźniejsze miejsce niż taki basen? Na pewno. Ja nawet też pojechałam do tej Belgii zobaczyć ten słynny... I tak, używacie słowa basen, ale chciałabym zaznaczyć, że tam było, zdaje się, 6 metrów głębokości, 9 metrów głębokości. On był ogromny i tam naprawdę błyskawicznie potrafili zrobić wszystko, czego potrzebowaliśmy. Ogromne fale, jakaś tam mrzawka, wiatr i to wszystko, to było naprawdę przerażające i ja z boku bardzo się cieszyłam, że jestem w tak zwanych suchych scenach. Ale jeszcze muszę powiedzieć, że bardzo długo, to co zaczęłaś, Aniu, mówić, że bardzo długo wymyślaliście, jak to w ogóle zrealizować. I tak się składa, że przypadkiem byłam świadkiem tego, jak pan reżyser pierwszy raz rozrysowywał całą tę katastrofę i myślał, co, gdzie i jak pokazać i zamknąwszy scenariusz, jak już wszystko narysował, powiedział: Magda, tego się nie da zrobić. A później dopiero jednak nie odpuszcza, więc... Ale rozumiem, że Kasper Bajon z boku stał i myślał, no to trochę skomplikowałem sprawę, czy nie? Nie znam Jaśka, jakby. To wiadomo było, że po pierwszej takiej gorszej chwili przyjdą te lepsze i że zostanie to zrealizowane. Znaczy, myślę, że rozmawialiśmy, ja pamiętam, jakoś myśmy się wtedy, dopiero był w trakcie rysowania, spotkali w Katowicach i żeśmy o tym rozmawiali i mówiłem, no to była właściwa osoba, że tak powiem, na właściwym miejscu. Tak, i te sceny realizowane były i na tym basenie, o którym dużo opowiadamy, i na prawdziwym promie, i w wodzie przecież naszego Bałtyku, prawda? Też część, czy tam helikoptery nad nim. I nawet na naszej hali w Polsce wybudowane były takie fragmenty kajuty na przykład, która też była przechylana i polewana wodą i tak dalej. Mów, Aniu, mów. Fragmenty, 7-metrowy mostek kapitański, który był powieszony na 18-metrowym dźwigu.
tak trochę tutaj wiadomo liczbami się przerzucamy, a nie o to chodzi, ale faktycznie to było potrzebne. Tutaj Marek Warszewski, nasz scenograf, wymarzył sobie taką dekorację nie bez powodu, bo to dało możliwość w bezpiecznych warunkach tworzenia przechyłów, tworzenia lania wody jakby na ten mostek i tworzenia tych najbardziej newralgicznych już scen w trakcie sztormu i katastrofy. Więc to są tego typu olbrzymie dekoracje, wymyślone dość innowacyjnie. W zasadzie nikt z nas, żaden z twórców nie robił takich rzeczy wcześniej. Także rok przygotowań do tego projektu rzeczywiście był potrzebny, bo ten rok był kluczowy, dlatego że on spowodował właśnie, że potem te zdjęcia po prostu szły. Ekipa była świetnie przygotowana. Bardzo dużo testów zrobiliśmy wcześniej i te zdjęcia już po prostu metodycznie szły przez te 105 dni zdjęciowych w zasadzie bez żadnych problemów. Kiedy mieli Państwo to poczucie, że kliknęło i że to się uda w 100%? Od początku chyba. No jak Janek rozrysował katastrofę, bo on sobie po cichu powiedział, że to się nie da. Każdy po cichu sobie pomyślał, że to może się nie da, ale każdy twierdził, że spróbuje i te wyzwania podejmowaliśmy i krok po kroku nagle okazywało się, że to się daje i się da. No dobrze, ja mam takie poczucie, że już w przypadku chociażby Wielkiej Wody ta poprzeczka została zawieszona dosyć wysoko. Tutaj podejrzewam, że jeszcze znacznie wyżej, ale to, co mnie też ciekawi, to to, że wydaje mi się, że jako ekipa, powiedzmy, macie bardzo dobrą synergię w przywoływaniu tych światów, które już odeszły. Bo nawet jakbyśmy się cofnęli, nie wiem, do Roysta na przykład, czy chociażby do wspomnianej Wielkiej Wody, czy teraz do Heweliusza, to oglądając te produkcje, ma się takie wrażenie, że ta scenografia, że te rekwizyty, że wszystko, co się znajduje w kadrze, że to zostało bardzo pieczołowicie tam wstawione, ustawione, skonsultowane. Ja mam takie poczucie totalnego zanurzenia w tych światach. No i to jest też chyba takie, może pytanie trochę ogólne, zawieszone. Kto za to odpowiada w takim sensie? No bo scenariuszu to jest, ale na ile scenariusz jest odpowiedzialny za to, jak sobie scenografowie później z tym poradzą? No ja myślę, że to jest trochę tak, że ta grupa po prostu twórców z Jankiem na czele ma podobną wrażliwość i wszyscy szukają tego typu projektach właśnie realizmu. To są też czasy, które nas dotyczą, które my pamiętamy. Czasem z dzieciństwa, czasem trochę później, ale jakby one są dla nas ważne i rzeczywiście to jest trochę tak, że jak scenograf Marek Warszewski coś wymyśla na planie, coś jakby w jakąś scenografię bądź jakiś rekwizyt, to my wszyscy też się uśmiechamy, no bo to są rzeczy, które może są zapomniane, ale wracają bardzo szybko, jak się je zobaczy. Więc ta dbałość o ten realizm przy tego typu projektach wydaje mi się po prostu jest jakoś totalnie organiczna, no bo opowiadamy historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami w przypadku Wielkiej Wody i Heweliusza. I to jest dodatkowa wartość jakby tych projektów, że opowiadamy o tych czasach dość realistycznie, opowiadamy też o kawałku historii Polski, więc jakby te seriale są po prostu bardzo wielopłaszczyznowe. Wiadomo, że zależy nam najbardziej na emocjach i na danej historii i opowiadamy bardzo głęboko o emocjach ludzi, ale to tło jest szalenie ważne też, żeby uzupełniało te emocje. No i ekipa to jest oczywiście sztab ludzi, każdy jest odpowiedzialny za swoją działkę i każdy robi to na 100%, o ile nie powiedzieć na 200%. Wspomniany Marek to scenografia, ale też chciałabym powiedzieć o Mireli Zawiszewskiej i Justynie Osińskiej, które robią charakteryzację. O Weronice Orlińskiej, która robi kostiumy. To są rzeczy, które tak pomagają nam, aktorom, że wiesz, to jest, mam wrażenie, że duża część roli, prawda, jak tworzymy ją, jak jesteśmy na przymiarkach i to właśnie oni, cała ekipa robi to za nas i my na końcu dodajemy swoje emocje.
czy takie drobne rzeczy, które jakby legitymizują ten realizm, albo przynajmniej to bycie blisko realizmu, jak sięgnięcie po gumę turbo bodajże ze słoika w sklepie dla syna jednej z bohaterek. Czy to są rzeczy, które się dzieją naturalnie na planie, czy to jest scenariusz? Akurat guma turbo chyba akurat jest w scenariuszu, natomiast na przykład, nie wiem, Peruwiańczyków nie ma w scenariuszu. Myślę, że to jest dobór po prostu. To się łączy. To się łączy, tak. W sensie takim, że pracujemy, wiemy na jakich czasach pracujemy, co robimy i ten, Ale ty, Kasper, też bardzo jak piszesz dany moment w historii, też szukasz tych detali. Tak. I bardzo dużo już tych detali znajduje się właśnie w scenariuszu. Że to jest myślę, że też właśnie bardzo ważne, żeby widz nawet takimi rzeczami, których może w pierwszej chwili nie zobaczyć, żeby miał je gdzieś w zasięgu wzroku po to, aby poczuł się faktycznie przeniesiony do tej historii, którą chcecie opowiedzieć. Powoli się będziemy zbliżać do końca naszej rozmowy. Ja jeszcze mam, myślę, że 2 pytania do Państwa. Jedno takie poważne, tak podejrzewam, bo wracamy do tematu emocji. I ciekawi mnie, jakie emocje chcieliby Państwo, żeby zostały z osobami, które obejrzą Heweliusza w listopadzie, czy dzisiaj 2 pierwsze odcinki w Filharmonii w Szczecinie. Może zaczniemy... Ode mnie? Tak. O Jezu, strasznie trudne pytanie. W sensie nie myślałem o tym, bo ja jestem... osobą, powiedziałbym tak, że dla mnie emocje są bardzo ważne, ale ja trochę nie myślę o nich, jakie piszę, w sensie trudno mi jest powiedzieć, jakie to są emocje. Chciałbym, żeby to były, dla mnie jakaś taka zaduma jest tutaj istotna. Nie wiem, czy to jest emocja w sensie takim, ale żeby i też takie poczucie, nie wiem, pewnej, żeby wszyscy trochę pomyśleli o tych osobach, które wtedy były na tym morzu. Niezależnie jak się to morze widzi, czym to morze jest dla człowieka, to czasem człowiek jest samotny na takim morzu i nawet bohater grany przez Konrada mówi, że boisz się czegoś takiego, że nikogo przy tobie nie będzie w takim danym momencie. I myślę, że to jest taka najważniejsza emocja dla mnie, żeby wiedzieć, że wszyscy przechodzimy przez pewien, że tutaj oczywiście my to pokazujemy w sposób bardzo taki mocny, że to jest katastrofa, ale jakkolwiek to zabrzmi, taką katastrofę bycia samemu na morzu każdego z nas czeka taka sytuacja i że musimy przez nią jakoś przejść i może jakaś taka w tym, że taki jest nasz los. Wiem, że to brzmi strasznie, co mówię, ale zaraz wszyscy tu zaczną skakać z mostów, ale chodzi o to, że coś takiego, że to jest uniwersalne doświadczenie i solidarność tego doświadczenia, tej samotności w odchodzeniu jest jakby dla mnie bardzo istotna. Ja się nad tym nigdy nie zastanawiam, z czym chciałabym, żeby widz wyszedł. Myślę, że jak przewrotnie powiem, że chciałabym, żeby widz zaczynał oglądać z nastawieniem, że zupełnie zwyczajny serial zobaczy i się na nic nie nastawiał. No tak, to jest bardzo ciężkie pytanie. Ja też nigdy się nad tym nie zastanawiam, z czym chciałbym, żeby widz wyszedł. Myślę, że każdy jest inny, na każdego działają inne rzeczy, rezonują z nim jakieś inne rzeczy, więc chyba po prostu nie wiem, żeby człowiek, żeby to jakoś, nie wiem, no ciężko to naprawdę ugryźć, no. Ja bym chciała, żeby była jakaś chwila na refleksję i zatrzymanie, bo wydaje mi się, że to jest taki serial, który może to dać. To, tak jak powiedział Kasper, jest dość jednak mimo wszystko uniwersalna historia. To jest żywioł i smutek i taka samotność w traumie, w stracie. Wydaje mi się, że w gruncie rzeczy w tej historii to był zwykły dzień. Tak? Wszystko działo się normalnie, po czym zdarzyła się taka tragedia. Więc po prostu myślę, że to trochę jest tak, że takie rzeczy się zdarzają, będą się zdarzać i mogą się zdarzyć każdemu z nas. Tutaj chyba też warto podkreślić, żebyśmy nie zostawiali tutaj widzów z takim przekonaniem, że skupiamy się tylko na takich trudnych chwilach, trudnych emocjach. Owszem,
ten serial tego dotyczy, bo to nie są łatwe sprawy. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest serial, że to jest też, mimo oparcia na pewnej autentycznej historii, to jest jednak rozrywka również. Także trzeba się odwołać do poziomu realizacji, do sposobu realizacji, do tego, jak jest zagrane, jak jest napisane i tutaj na szczęście nasi widzowie będą mieli już niedługo okazję to sprawdzić. Na zakończenie myślę, że ostatnie chyba trudne pytanie, także same mam chyba takie dzisiaj w repertuarze. Jeżeli chodzi o rzeczy, które mówi nam Heweliusz, historia Heweliusza z serialu o tamtych czasach, to jak myślicie, które są aktualne teraz? Ja mam pewne tropy, ale nie będę Państwu podpowiadał. Przynajmniej na razie. To może... Mówisz, że masz coś smutnego, trudnego i wesołego i czekam na to wesołe. Nie obiecywałem. Przed chwilą wymówiłeś, przed tamtym pytaniem, że tam to było trudne, smutne, a teraz? To zależy, bo mogą być też pewne rzeczy tożsame z tamtą rzeczywistością, które są zabawne dalej. Ale to zawsze jest taki gorzki śmiech. Ale no, chyba dla mnie taki najlepszy często, także nie wiem jak dla Państwa. Ja myślę, że wszystko to jest historia bardzo uniwersalna. No, dla nas, aktorów, na pewno jest tak, że jeżeli jesteśmy w sytuacji takiej, nawet przez chwilę od kamera akcja do stop, czyli przez 2 minuty, wyobrażamy sobie, że nie ma drugiej naszej połowy i ukochanego człowieka na świecie, to myślę, że w każdych czasach podobnie się czują ludzie bardzo. Ja myślę, że to będzie dobra kropka dla dzisiejszego spotkania, także bardzo dziękuję. Magdalena Różczka odpowiadała na ostatnie pytanie. Z nami byli również Anna Kępińska, Kasper Bajon i Konrad Eleryk. A Państwu... Dziękujemy. Dzięki bardzo. A Państwu dziękuję za wysłuchanie i za oglądanie dzisiejszego programu. Do zobaczenia. Dzięki.